Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam na kolejny odcinek z serii Second Hand Challenge Carpathian Countryside. No, wczoraj się troszeczkę podziało, troszeczkę kontratków powpadało, no i też muszę trochę Wam powiedzieć, co tam się wydarzyło. Najpierw zerknijmy na finanse, jak to wszystko wygląda, bo dzisiaj mamy listopad. O, tutaj widzę, że ładnie to poszło do góry, więc myślę, że jednak to była duża różnica, zmiana tego klubu. Dobra, patrzmy tutaj. Dochód ze zbiorów, tam to jakieś przypadkowe sprzedaże, co zarzucałem na końcu przy zrzutach, przy kontraktach. Dochód z usług rolniczych, no tutaj wyszło bardzo dobrze, 123 tysiące wyszło za cały dzionek, za cały miesiąc. Były dwa ze soi, jeden z marchewką, no i tam kultywatorowanie oraz pielenie i takie opryski też były jeszcze, także takie drobniejsze były. A jeśli chodzi o marchewkę, no to no ja już mam chyba tam zebrane dość sporo tej marchewki. 121 tysięcy. To w sumie z 3 kontraktów, z 2, bo ten trzeci to tam niedużo tego było. No więc ta marchewka, myślę, w styczniu, bo tutaj jak wiecie jest na tym, na silosie transferowym do pociągu przygotowana, więc pełnię tam te 450, wtedy sobie ją sprzedam. A co jeszcze jedno Wam powiem, to w zeszłym odcinku mówiłem Wam, że można było skombinować to, pokombinować i wyciągnąć jeszcze marchewkę, wjeżdżając z przyczepą na tory, tak jak wagon. I da się to wyciągnąć, bo brakowało mi przy ostatnim kontrakcie. Musiałem sobie napełnić znowu, także działa to. No i rzepak, myślę, można by było w sumie dzisiaj lub jutro rzepak opchnąć. To jest 15 tysięcy, to też jakaś pieniążka, jakiś pieniądz będzie. Na soję sobie zostawię na razie, może w czerwcu. Soja jest przygotowana do pociągu, na pociąg, także tak to zrobię. Dobra. Dzisiaj będą chyba jeszcze jajka do sprzedania, bo jest listopad, a w listopadzie zazwyczaj jajka mają najwyższą cenę. Zerknijmy dokładnie. 4200, także trzeba szukać jakiejś tam odpowiedniej fabryka żywności konserwowej, tam 4200 biorą, znaczy dają za jajka. Więc można by było coś pomyśleć też w tym kierunku. Dobra. No to tych jajek tam będzie sporo, powiem Wam, do przewiezienia. Także ja to będę musiał zacząć przygotowywać, ładować. Tutaj skosiłem trawę, przygotowałem, bo myślałem, że dzisiaj się chycę ogarnięcia tego placu. No ale nie wiem, bo trochę robót będzie. O, kurą jeszcze żywności, czyli tego ziaren nie kupiłem. Też trzeba będzie tam podjechać. Ale tak, najpierw mamy tak, kultywatorowanie, nawet blisko, to biorę od razu. Orkę nie, pielenie 4000, to na razie nie. Sianokosy są, to jest 12, dobra cena. Co tam jeszcze mamy? I później zbiory plonów. O właśnie, a propos zbioru plonów, co to jest marchew? Można by było marchew też zrobić jeszcze. Dobra. Wezmę marchew na razie. Chociaż, co tu weszło? A nie, to jest fasolka zielona. Zastanawiam się nad tym, bo mam header 12-metrowy do słonecznika. O właśnie, słonecznik. Jest tylko do słonecznika, to jest kukurydza. Tu jest słonecznik. To nie, to wezmę marchewkę. Marchewkę ogarnę. To dorzucę, będzie znowu dodatkowe tam. Jakie to jest pole? 2,6, 2,9 hektara. No, tam dużo nie będzie. Tylko tam martwi mnie to, że będzie pod górkę. No trudno.
Jest maszyna, niech zarabia. Będę musiał tak, tą maszyną sam przejechać. Kultywatorowanie to ja wezmę klasa znowu. Tylko trzeba będzie go zatankować. Najpierw muszę chłopcom dać predyspozycję, żeby sobie już zaczęli ogarniać kontrakty. Bo tych kontraktów może być sporo. Wczoraj te kontrakty się pojawiły prawie na koniec dnia. Coraz więcej wpadało. I no, brakło mi czasu, także może być, że dzisiaj będzie dużo do kultywatorowania. Nie wiem co z tym headerem, bo ja header kupiłem, ale to jest header, gdzie trzeba wziąć i kupić wózek jeszcze do niego. Także wózki się bardzo rzadko pojawiają. A więc nie wiem, czy nie kupię wózka tak samo jak obciążników czy dodatków do tura. Bo to naprawdę duża rzadkość. Zobaczę, jeszcze przemyślę, jak sprawa się będzie miewać. I też muszę zobaczyć, czy coś wpadło do sklepu. A, wczoraj jeszcze udało się, zapomniałem Wam dodać, cysterna wpadła. Cysterna wpadła, ta uniwersalna. Ta co jest w podstawce, mała, 8000 litrów. Mam możliwość rozszerzenia raz tyle, czyli 16 000 litrów i wszystkie płyny bierze, dosłownie wszystkie. Także to jest ciekawym takim elementem, co pozwoli mi rozszerzyć zakres zadań. Ok, tutaj. Bo będę mógł na przykład, nie wiem, szklarnię postawić czy coś, z czego też mogą być dochody. Teraz tak. Trawa do koszenia. Kurczę. Dobra, na razie. Na razie wezmę tak. Niech pojedzie skosić masy trawy, bo nie jest dobry do koszenia trawy. Paliwa ma na razie dość. Więc to powinien sobie sam tam wystarczająco, żeby to ogarnąć na tym, co ma. Bo tak się zastanawiałem. Będę potrzebował znowu dwóch tych przyczep, żeby ogarnąć ten wywóz tych marchewek. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy nie chcę mi się tam na te tory wjeżdżać, bo jeszcze mógłbym wybrać tą swoją, co zmagazynowałem marchewkę, wrzucić do skupu, a później sobie włożyć ją do tego magazynu transferowego silosu. Dobra, ty sobie pojedziesz tu. Ty już jesteś gotów, to działaj. A ja muszę wsiąść w tego i tego przewieźć tam. On jest całkowicie zużyty. Paliwo zatankowałem wczoraj, bo już nie miał. Nie wiem, czy zauważycie, mam cysterny, karnistry powrzucane tutaj na Unimogu, widać. Bo paliwa mi brakło, już musiałem skombinować, a nie miałem jeszcze tej cysterny na płyny. I sobie myślę, wezmę, kupię takie. I pół palety na cały zbiornik tutaj wchodzi, więc jest dobrze, na 2 razy będzie. No szkoda, że nie daję rady sobie sam jeździć tutaj tym sprzętem. W ogóle taki, powiem Wam tak, no jest problem pod górkę z tym sprzętem. Już wcześniej mówiłem, nie wiem, jakiś problem jest ze względu na ten header, co ma z przodu.
Co sobie, znaczy, jeśli pracownik jedzie i ma problem właśnie, że go znosi, to staram się go pocisnąć z tyłu traktorem. No i później idzie. Także nie jest to jakiś duży problem, ale trzeba no, pilnować sobie właśnie tego. Nie za każdym razem, wiadomo, bo nie jeździ się cały czas pod górkę tutaj. Jest z górki pod górkę i takie pola falowane są. Ale jest to troszeczkę męczące, bo to trzeba pilnować co jakiś czas. O, widzę, że muszę zjechać, bo ten jakieś problemy ma. Okej, zobaczmy, co się dzieje. No. Co, on wyjeżdżał z zakrętu? Aha, dobra. To tyle dobrze. Myślałem, że coś jeszcze innego wyskoczyło. Określ miejsce docelowe, raz jeszcze. Dobra. Mogę wracać do harwestra. Kurczę, myślałem, że na te szpinaki będzie więcej kontraktów, ale... O, właśnie jeszcze, tak, bo odnośnie tego silosu transferowego, co jest na stacji kolejowej, tam gdzie tą marchewkę zrzucam, jak pobierałem marchewkę, to sprawdziłem mniej więcej jeszcze, co tam można wrzucić i właśnie był też tam szpinak, więc też mógłbym sobie ten szpinak tam magazynować na przyszłość. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy ja tego harwestra nie sprzedam. Z tego względu, że no, odkąd kupiłem, miałem tylko jeden kontrakt, więc fajnie się to złożyło, bo no, kombajn wpadł jak był kontrakt. Jeden kontrakt wziąłem, zrobiłem i na tyle cisza, nie? I stoi mi ta maszyna teraz, a tą podstawową wersję do zbierania okopowych kupiłem, no tam trzeba było jeździć konie, sprzedałem, ta weszła i teraz cały czas, no to już będzie 4. kontrakt, jak robię. Chyba nawet, nie no, kombajny więcej zrobiłem. To nie podlega dyskusji, ale no więcej robię niż ta do szpinaku. Więc nie wiem, jeśli wpadnie jakaś potrzeba inwestycji z gotówką, no to prawdopodobnie sprzedam. Bo no wychodzi, że jest mało pól ze szpinakiem. No bo to szpinak odrasta, nie? Z dwa są terminy na cięcie. Zaraz to było tutaj. Nie, następne. Ja sobie go tutaj zostawię, niech sobie już działa powoli. Okej. Nie stanowiono pola, dobra, to wpadaj na pole, rób sobie. Teraz chyba już znalazł pole. Dobra, ten dojeżdża. Dobra, to jest chyba to pole, nie? No to gdzie on tam jechał? Aha, tam miał jechać. Dobra, dobra. Jeden pieron. Dobra, niech sobie działają. Mamy 3 kontrakty w toku. No a później pielenie jeszcze będzie, sianokosy będą. Jeszcze jedne. Pięknie. Zbiór plonów. No tu są dobre plony. Jakby była to maszyna nie na fasolkę, na groszek, to by było lepiej. Tutaj mamy pastewniak. Blisko do skupu jest. Ok. Może zobaczymy, jak się wyrobi z czasem. No i zastanawiam się nad tym słonecznikiem. Chociaż ten header, który tam jest, to jest... Kurczę, nie wiem. W ogóle muszę jechać tam, podpiąć tą przyczepę i jechać po te jajca.
no to troszeczkę mi zejdzie, zanim to tam wszystko pozaładowuję. Ja stąd wziąłem belki, powywoziłem. Stąd wziąłem belki, powywoziłem, żeby tam były przy tym. Ja te belki będę musiał zrzucić teraz. Jeszcze tą przyczepę muszę przewieźć z płyn na płyn. O. Dobra, tu to stoi, bo to trochę potrwa, zanim skisi się ta trawa. Zobaczmy, jak to się tu przedstawia. No trochę to słabo, żeby ten jeden header był tylko do jednego, do słoneczników. Jeszcze się upewnię. Tutaj nic nie ma. Nic nowego. Tu są specjalne headery i to jest ten, no, słonecznik tylko. I po co mi taki słonecznik? Już wolę poczekać, żeby było właśnie ten uniwersalny taki. Któryś z tych. Dobra, ja to biorę to. Także będę mógł coś pokombinować właśnie już z płynami, tak jak mówię. Uniwersalne jest, także kilka rzeczy może przewieźć. Kilka, no chyba wszystkie płyny dostępne. To teraz dzięki temu teraz się muszę zastanowić, co dalej robić. Czy stawiać szklarnię, czy ja bym sobie tutaj, jeśli szklarnię, to wykorzystałbym sobie szklarnię, ta, która jest tutaj na tej mapie, przez autora zrobioną. Bo ona tutaj dodaje jakieś owoce i z tych owoców można coś przetworzyć. Fabryka jest chyba do tego nawet jeszcze. Także ja może bym w tym kierunku szedł, bo tak jak mówię, chciałbym po prostu grać na mapach tak, żeby wykorzystywać to, co autor oferuje na mapie, więc w tym kierunku dążyć tutaj. Muszę to tak zaparkować, żeby można było tutaj jeszcze coś porobić. Będę chciał jeszcze albo teraz porobić z tym placem. Dobra, porobię teraz z tym placem, żeby tu coś jakoś to lepiej wyglądało. Tryb budowy. I teraz tak, tu widać, że często używam tego przejazdu. To ja bym zrobił tu bramę i zrobiłbym tutaj bramę, a resztę bym tutaj płot pociągnął. Tylko teraz tak, zerkniemy, jakie tu mamy bramy do wyboru. Czy coś tu w ogóle ciekawego jest? Jakieś interesujące. No teraz to się robi tak, że się robi płot i bramę. A tutaj mamy Skarpatian z furtką, bez furtki. Jak to wygląda? Najlepiej, żeby było dość szerokie. No tu muszę uważać na to, że jest słupek. Tu jest słupek i tu jest słup. Więc... i muszę sprawdzić, w którą stronę się to otwiera. Jest, dobra. Chyba widzę. Szkoda, że tu nie jest podane, jak w którą stronę się to otwiera. No. Takie słabe to trochę, ale... Dobra, ale jakbym to tutaj postawił... Chyba, żeby bardziej zagłębić, w tym miejscu. No dobra, niech będzie tak.
Dobra. Mam nadzieję, że dobrze jest. Z tego co pamiętam, to jak jest ta blacha tutaj, nie wiem, na łączeniu od środka, to czyli się będzie do środka otwierać. Zaraz to sprawdzę. Dobra. Jaki płot tutaj? Nie wiem właśnie. Czy ten płot, czy... No, za bardzo nie chciałbym betonowego. Wolałbym może taki. Siatkowy. Lepiej by pasował, myślę, do tego. Spróbujemy. Jak to będzie wyglądać tu? No, z siatką będzie ok, mi się wydaje się. Czyli nie wiem, tu. Tu. Ok. A, tu muszę poczekać, bo najpierw muszę tu jeszcze bramę postawić, tą samą. Tylko się muszę upewnić, czy dobrze postawiłem ją, żeby się otwierała do wewnątrz. Jest. Dobra. To druga będzie ta sama. Teraz muszę wejść do pojazdu. Budowa. Chyba, żeby... To jest ta sama szerokość. Ta sama, tylko że furtka jeszcze jest. Dobra, tu mam jedno miejsce, muszę postawić z furtką. I tu... Też postawimy koło tego, żeby tam można było sobie wyrobić trochę. Tylko nie wiem, to chyba względem może tej linii, a jest dobrze teraz zostawione. Tutaj wstawić w takim to, żeby było trochę od drogi, a okej. I teraz płot to był ten. Tu sobie zaczniemy od tego. Cyk. Tak. 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 I drugi pociągniemy sobie tu. To nie wiem dokąd teraz. Dokąd mi się tutaj kończy teren. Tu już się kończy, dobra, czyli tu. Pociągniemy sobie do tego miejsca i na razie tak zostawię. Dobra. To mamy zrobione, czyli teraz by się przydało jeszcze plac wytegować. Wybetonować. Wybetonować, teraz będziemy betonować. Teksturą. Odpowiednią teksturę wziąć. Zastanawiałem się, nie wiem, kostka by była jakaś fajna. Nie wiem, nie widzę tej tekstury dobrze. Chyba to. Nie ma brukowej kostki? Wydawało mi się, że jest tutaj brukowa gdzieś kostka. Zaraz, to nie jest to. Co to jest? No jest kostka brukowa. Taki dziwny kolor ma. Nie wiem, możemy. By wystarczyła taka. Okej, niech będzie.
Czyli tu wjazd. Ok. Tu trochę tego placyku. Ok. Może trochę mniejszy. I może kółko? Trójkąt? Nie. Co było? Kwadrat. Dobra, będzie teraz lepiej. Już nie będę musiał kosić trawy. Aha, tu muszę uważać z tym, bo się tam kończy ten działanie kursora. Ja coś... O, ale to poszło. Aż tam? Okej. Przez to drzewo. O, dobra. Wolę nie ryzykować na razie. Tu to wszystko. Do tego planowałem na razie zrobić. No wiadomo, trzeba będzie jeszcze troszeczkę później podpracować, żeby to miało ręce i nogi. Ale taki plac na jakiś czas, żeby to starczyło. Dobra. Mniej więcej sobie to później jeszcze dopracuję, bo to będę musiał przysiąść do tego, żeby to ładnie tu wypracować sobie. A w tamtej części myślałem, nie wiem czy się uda, może postawić ten, jak to się mówi, no jakąś szklarnię czy coś. Zobaczymy co wyjdzie. Dobra, na razie tutaj wykafelkujemy to. A co później, co później wystąpi, to zobaczymy. Pojawi się jakiś pomysł, to będziemy kombinować dalej nad tutaj tym terenem. W sumie nie, nie wiem na jak długo jeszcze będę tutaj siedział, ale myślę, że chyba to zostawię już do końca, bo to jak już inwestuję w te pieniądze, to nie będę już tutaj nic zmieniał. Znaczy, no, co miałem mówić, nie będę kombinował, jeśli już kupię tam gospodarstwo to duże. Zaraz tu sobie zostawimy takie kółeczko. Ja będę musiał poszukać. Też było takie fajne miejsce, chociaż w sumie z drugiej strony to najlepiej to zrobić tak, tak, później trawa, kółko, o, coś takiego się robi, ok, później, nie, drzewa, gdzie drzewa, tu jest trawa, mała trawa. O, no i jest fajnie. Mała trawka może być. No i mniej więcej coś takiego. Tutaj widzę jakieś nierówności są. Możemy było to spróbować jeszcze wyrównać.
Oj, coś. Trawę skosiłem, bo to trawa się tutaj niweluje przez wyrównywanie. I jeszcze wrócić do... To jest, nie to. To. Dobra, kółko. Nie wiem jak tutaj wyrównać sobie z tym, ale tam będę musiał jak już, chociaż w sumie tam trawę bym mógł też porobić. No. Dobra, zostawię to na razie tak. Już tam nie mogę dojść. Dobra. Jest jak jest. Zostawię na razie tak. No, mniej więcej tak to się będzie prezentować. Ten teren. Przydałoby się, nie wiem, jeszcze może zależy jak tu będzie wyglądała sytuacja, żeby wiatę jeszcze nam postawić. Że wolałbym coś w stylu z tym, gdzie to było, z garażem, żeby coś było, że z warsztatem. To jakiś warsztat był przy okazji, tylko że te ceny to są dość i duże to jest. Nie wiem, może zostawię znowu. To było 10 000, była najlepsza cena za to samo co tutaj mam już, tą wiatę. 10 000, no. Może coś takiego. A, bo to jest obszar strzeżony. Tu jest dopiero miejsce. To nie, a jakbym chciał tutaj postawić, to już się tutaj robi ciasno. No nie wiem. Będę musiał coś pomyśleć jeszcze w tym kierunku. Dobra. Już to lepiej wygląda. Nabiera tutaj kształtów. Spoko. Tylko sprawdzę tą bramę. Dobrze, otwiera się do środka. O to chodziło, aby się do środka otwierała. No to chyba raczej nie będzie przeszkadzać przy wjeździe tam. Nie będzie. Dobra. No jest, pojazdy będziemy układać tutaj, a później, ewentualnie później chować. Dobra, ja jeszcze teraz tak, sprawdzić muszę tutaj fabryki i te właśnie sad śliwkowy, sad gruszkowy. To jest uprawa, szklarnie. Tu są te szklarnie z tego, z Karpatian? Czy nie? To są też punkty skupu, co ja to... Fabryki, szklarnie, dobra, mamy to. To nie. A nie, to były te sady. Dobra, to tutaj jest to, Skarpatien. Chociaż nie, to chyba jest to samo, te... Wodę, kompost jest potrzebny. Woda, kompost i nawóz. Jak to w ogóle wygląda? No to by fajnie to by pasowało, jeśli by nie wyskakiwał ten obszar zastrzeżony. To by tutaj świetnie to było wkomponowane. Ale niestety obszar zastrzeżony i nie da się. Bo tu dopiero tu może wejść. A ja nie będę likwidował sobie pola. No niestety. Tutaj nic nie postawię na tym placyku. Tu będę musiał coś innego wymyśleć. Niedobrze. Myślałem, że coś się powiedzie postawić innego. Dobra. Będę musiał nad czymś innym pomyśleć.
Okidoki. W takim razie tu mamy mniej więcej porobione. To można było teraz udać się i z tymi belami. A jeszcze właśnie warsztat. Jak już jestem przy budowie. Zapomniałem. To będzie zbiór narzędzia, dom rolnika, narzędzia. Jakie tu mamy opcje warsztatu? Opcje warsztatu. Carpathian 48 000 warsztat 1. Tu mamy takie za 15 000. Ciekawa opcja takiego warsztatu. No to jest to, co tam na tej głównej w gospodarstwie jest rolnym. Za milion coś, to tam jest taki warsztat. Nie wiem, to nie chcę takiego dużego stawiać. Ten jest mniejszy. Ok, ale to jest chyba stacja do ważenia. To nie. Mała stacja do ważenia też nie. To co to jest? A, rampa ładownicza. No jeszcze taka opcja byłaby też ciekawa. Taki warsztacik postawić. Tylko że tu zaś znowu jest obszar zastrzeżony. Nie da się tam nic wstawić. Tutaj jest dopiero. A jeśli byśmy to tutaj umieścili, no też jest ciekawe miejsce. Tylko że to jest blisko przy bramie. Może tutaj gdzieś w tym kierunku. Może nawet zachodzić po środku. Dobra, niech będzie. Okay. Dobra, mamy warsztat. Jeszcze coś do mycia by się przydało. Myjka. Myjka była gdzieś chyba u góry. Jest. Ej, nie tak. Tak. Dobra, mamy to. Trochę tutków trzeba było wydać, ale myślę, że warto było. Dobra, tu coś się pojawiło. O, header jakiś do buraków. I mały traktor. Chyba sobie go zostawię, mi się wydaje, bo potrzebny mi jest jakiś jeszcze traktorek. Nie wiem, czy samego by można nie było nim zastąpić. Ma coś dodatkowo jeszcze. 131 koni. O, w takiej wersji jest. Co to jest? Jakiś MCM. Nie wiem, co to było. Tutaj 17 000, żeby dopłacić na razie takie. Kontynentale, zwykłe na razie. Chociaż raz. Nie będę kombinował tutaj z tym. Design można zmienić. A, nic więcej. Dobra, tak jest, na razie go kupuję. Nie będę kombinował. Dobra. Aha, tym miałem jechać. JCB. Dobra. Muszę tam zacząć te jajka ładować już powoli. O, ja się tu zarobiłem, a ja trzeba jechać. Dobra. Najpierw pracownikiem jednym tu, a drugiego będę musiał tam wysłać na robotę. Jeszcze tu muszę coś zrobić z tym zwiazdem, zapomniałem. A to później się pobawię, na razie muszę się skupić na robocie, bo tak się wkleiłem w budowę, w ogarnianie, że zapomniałem odebrać te, no, z marchewką. Robota jest. Oj, brakuje mi jeszcze przyczep. Niesamowicie brakuje mi przyczep. Ale przynajmniej plac jest ogarnięty, dobra.
chciałem poświęcić trochę czasu na to. Ale na jednym zbiorniku 3% zrobił tam. Także też nie jest źle. To sobie zapomniałem. Określ pracę. Tu dojedź mi. Będzie dobrze. Dobra. Ja muszę tak. Ten dojechał. Wsiąść. Dobra, ja to muszę opróżnić. Zawieź te jajka do skupu szybko. No i później przyczepa mi będzie potrzebna właśnie do zwożenia marchewki, więc muszę to najpierw ogarnąć. Bo musiałem przerobić przyczepę. Wczoraj pracowałem na marchewkach, tylko musiałem ją przerobić, żeby te bele tutaj przywieźć. Bo chciałem właśnie tam z tym placem zrobić miejsce i przygotować sobie go pod pracę dzisiaj. Także ten plan został zrealizowany. Teraz realizuję kolejny i tak powolutku cały dzień będzie znowu. Dobra. Ja sobie go zrzucę. Wyślę sobie go na farmę. Tam pojedzie. Chociaż nie wiem, czy ja sobie nie zrobię jeszcze takiego meku jednego. Że ja sobie zrobię teraz przyczepę. Burty zamontuję. Kupię sobie pokarm. I z pokarmem pojedzie. Pokarm dosypię kurom. Tam mam warsztat, sobie ściągnę burty. I załaduję sobie jajka. O, żeby nie robić pustych przebiegów, to sobie tak zrobię. Myślę, że będzie odpowiedni pomysł do zrealizowania. Dobra, to mam ogarnięte, teraz burty. No a z tym placem to ja chciałem zrobić teraz, póki jeszcze śniegu nie ma, bo później jak jest śnieg, to jest ciężko się robi. Więc zdawałem sobie sprawę, że tu będzie trochę roboty przy tym, że no kontrakty są, ale sobie myślę, wolę to teraz zrobić i mieć to z głowy, niż później bawić się albo męczyć się jak śnieg będzie. Dobra, to mam ogarnięte. Ten header sprzedam. Nie będę się męczył z tym headerem. Wolę poczekać, aż będzie. Ja tych kontraktów i tak dużo nie narobię z tym. Także już się dość męczę z tamtym headerem. Szczerze mówiąc. A jak będzie trafi się łamany, ten składany, to wtedy będę robił kontrakt. Na razie i tak jest takich kontraktów do robienia. Już poszerzyła mi się ta forma realizowania kontraktów dość sporo, więc nie będę szalał. Dobra. Teraz tylko pokarm załadować i jedziemy go zawieźć do kur. Mam nadzieję, że sobie uciągnie ten JCB ciężar. Chociaż tutaj nie wiem, czy... A nie, to jak załaduję, to może to znowu pełną przyczepę. Ta jest mniejsza przyczepa od tamtej pojemności 28, a tamta ma 31, więc zawieź raz, a porządnie, aby tylko wytrzymał tą wagę.
Ale nie powinno też być problemu z tym, bo nie jest to takie coś strasznie ciężkie. Dobra. Nie karma, pszenica. Sypta. To sobie połączymy. Widzę, że sianokosy się powoli kończą. Będzie go można wrzucić na kolejny kontrakt. No, widzę. Licznik tam zmniejsza pieniążki. Leci w dół. 28. A ja miałem przyczepę pełną, bo ja miałem tą małą przyczepę, a teraz 28. Mam nadzieję, że zmieszczy tam tyle tego. Ile poszło? 36 tysięcy. A jak nie, to do silosu wrzucę. Chociaż nie wiem, czy tam w silosie już nie mam. Nasion. Chyba nie. Znaczy nasion. Ziaren. Nie, to ja muszę jechać sam chyba. Nie wiem, czy on mi tam zajedzie. W sumie można było spróbować. Wysłać pracownika. Miejsce docelowe. Tutaj. Zobaczymy, może dojedzie. A, ten już przyjechał. Dobra, no to trzeba opróżnić zbiornik. O, rany. No brakuje mi tych przyczep. Niesamowicie mi brakuje tych przyczep. No i co jeszcze z wczorajszego dnia wywnioskowałem, to bardzo przydatne jest mieć właśnie traktory na gąsienicach, jeśli jest ulewa, a robi się w polu. No, odczułem to, że jest dobry, dość przydatny. Więc cieszę się, że już skończył kontrakt, że podjąłem decyzję, kupiłem tego Fenda na gąsienicach. Dobra, anuluj pracę. Kontrakt inkasuj. I bierzemy kolejne sianokosy. Jak robić, to niech robi tam już, w tamtym rejonie. Tylko teraz tak, określ miejsce docelowe. Tutaj. Dobra. To on teraz powinien mieć pełne gdzieś na górze. Na górze, poczekam. Muszę sprawdzić, czy ten ruszył tam. Ruszył, jedzie powolutku. Swoim tempem. Dobra. No i tak powoli będzie miał kolejny dzionek. Jeszcze tylko zerknę, czy tam coś w sklepie się nie pojawiło i to sobie postawię, jakby miał ktoś coś jechać. Aha, ten header jeszcze jest. Nie wiem, czy go brać. Któryś tam pisał, że się właśnie gdzieś zablokował. Dobra, już ten kawałeczek to sobie przejadę nim. Sobie tu działa resztę sam. Na łące. Ok. Dobra, ten tu działa. Ten jedzie. A ten czeka. Ok, no i ten traktor jeszcze. Teraz go tutaj odpowiednio dostosujemy. No, będzie dobry. 170 koni to już ma coś, żeby coś przewieźć. Więcej niż sami. Tutaj miałem go dostosować. Czyli 17 tysięcy, żeby mieć 170 koni. Ok, to zrobimy. I tu weźmiemy tylko jeszcze koła, zmienimy
Tu jest 1000 za takie koła. A z tego też 1000. To ja wezmę sobie te. Te fajnie wyglądają. Dobra, kolor taki zostaje. O, nie będę już nic kombinował. Więcej. 18 000. Będzie mnie to kosztować. Dobra. Modyfikuj. OK. Dobra. No nic. Ja zanurzam się w pracę. Kończymy sobie odcinek i jutrzejszego dnia zrobię aktualizację, update'a, co, jak się wydarzyło, coś, w którym kierunku się potoczyło, także tak jak zawsze to robię. Ile kontraktów wyjdzie i w ogóle. Także dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście, pozdrawiam gorąco, no i widzimy się w następnym odcinku już niebawem. Na razie, cześć.